Witam na tym kanale, w którym będę prezentował ciekawe miejsca i pokrótce historię Irlandii. Dzisiaj odwiedzimy ciekawe miejsce zwane Rock of Dunamace. Wapienna skała przez wieki była miejscem wielu konfliktów, gdzie walczono o kontrolę nad tym wapiennym występem. Doskonałe widoki na okolicę sprawiły, iż ta wapienna skała okazała się idealnym miejscem do budowy fortecy. Pierwszą znaną osadą na skale była Dun Mask, czyli Fort Mask. Dawny fort został splądrowany w roku 842 przez Wikingów. Następnie z historią tego miejsca wiąże się podbój wyspy przez Anglo-Normanów. Był to początek utraty niepodległości, kiedy to w roku 1167 nastał wewnętrzny konflikt w Irlandii i najwyższy władca i król Rory O'Connor odebrał koronę króla Leinster Diarmundowi Mac Murroch. Wtedy abdykowany władca Leinster uciekł do Walii, gdzie poprosił króla angielskiego Henryka II o pomoc w odbiciu korony. Jako pierwszy z pomocą ruszył hrabia Pembroke Richard de Clare, zwany Strangbow. A w zamian za pomoc otrzymał on rękę córki Diarmunda Ify oraz obietnicę dziedziczenia korony. Miejsce to, ten fort na skale Dunamace, znalazł się w rękach Strangbowa jako część posagu Ify. Zaraz po przejęciu fortu, Strangbow szybko zorientował się, jakie strategiczne znaczenie ma ta skała i natychmiast z wielkim rozmachem ruszyła rozbudowa fortyfikacji. Wzmocniono mury, dobudowano dodatkowe oraz zewnętrzną bramę z wieżyczkami wartowniczymi. Po śmierci Diarmunda w 1171 roku nastał konflikt pomiędzy synem Diarmunda, Donalem, a Strangbowem, ponieważ obaj roszczyli sobie prawa do korony. Strangbow poprosił o interwencję króla Anglii Henryka II, który to prowadził inwazję na Irlandię w 1171 roku. W wyniku tego układu Strangbow zatrzymał w posiadaniu część swoich ziem, ale za to musiał oddać Henrykowi część Irlandii, m.in. strategiczny Dublin oraz Waterford, także inne ważne fortece. Wracając do Diarmunda Mac Murroch, w historii Irlandii jest on postrzegany jako król, który zaprosił pierwszą falę angielskiej inwazji oraz osadnictwa Normanów. Drugim skutkiem inwazji było poddanie irlandzkiego rdzennego celtyckiego kościoła chrześcijańskiego pod jurysdykcję stolicy apostolskiej poprzez bullę wydaną przez ówczesnego papieża Adriana IV.
legenda głosi, że zamek został oblężony i wysadzony przez cromwellowskich generałów Husona i Reynoldsa w 1651 roku. Chociaż nie ma na to żadnych zapisów historycznych o tych wydarzeniach, jest to prawdopodobnie najlepsze wyjaśnienie tego zrujnowanego stanu zamku, jaki widzimy dzisiaj. Na przestrzeni wieków zamek przechodził w posiadanie różnych zacnych rodów, a ostatnim właścicielem był Roger Mortimer, który to został stracony za zdradę, a zaraz potem zamek popadł w ruinę. Pokrótce przedstawiłem Wam historię, która przyczyniła się, że Irlandia straciła niepodległość. W wyniku wewnętrznych kłótni dochodzi do tragedii całego narodu. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział te słowa: a jeśli jakieś królestwo zostanie podzielone przeciw sobie, to królestwo nie może się utrzymać. I jeśli dom zostanie podzielony przeciw sobie, ten dom nie będzie mógł się utrzymać. Jakże słowa Jezusa Chrystusa pasują do tej historii? Podobne następstwa wewnętrznych kłótni spotkały nas, Polaków. Tutaj przykłady można by mnożyć. Przypomnijmy sobie rok 1308, kiedy to Władysław Łokietek prosi o pomoc zakon krzyżacki. I jakie to miało następstwa? A zawiązanie się Konfederacji Barskiej, a potem następstwa wewnętrznych podziałów, takie jak rozbiory Polski. W roku 1795 Sir John Parnell, kanclerz parlamentu irlandzkiego, postanowił odbudować ten zamek. Niestety nie udało mu się dokończyć odbudowy i kiedy on zmarł, odbudowę porzucono i pozwolono, by budynki popadły w ruinę.